Jako mała dziewczynka pamiętam ten film, na pewno panowie również, Karate Kid. Wówczas karateka kojarzył mi się z takim naprawdę, nawet filozofią życia. On tym żył, to był jego styl. A teraz taki aspekt trochę sportowy, czyż nie? Bardziej takie zawodnicy, żeby tylko i wyłącznie w zawodach wystąpić, medale, osiągać, iść coraz wyżej, coraz więcej danów mieć. Jako młoda dziewczynka pamiętasz film Karate Kid. On tak naprawdę to się pojawił wtedy, kiedy ja już byłem dawno po studiach. Aż wstyd się przyznać. Aż wstyd się przyznać, dawno temu. Ale też kiedyś byłem pod wpływem fascynacji filmu, którego ty na pewno nie będziesz pamiętać, bo leciał tylko raz. Wtedy to były takie dziwne czasy w kraju, były konfrontacje filmowe i sprowadzono film pod tytułem Dynamiczne ciosy mistrzyni karate. To był taki produkcyjniak z Hongkongu, tak jak teraz możemy oglądać na TV4 czy tam innej, co chwilę było takie nikt nie wiedział, o co chodzi, wszyscy spadali we wszystkich kierunkach, a ja wtedy patrzyłem na to takimi wielkimi oczyma i mówię, rany boskie, też bym tak kiedyś chciał. No I to właśnie było tą taką inspiracją? I mam, widzisz? No bo ile lat? 50. 50? Nie, przesadzam, 40 z okładem. I mistrz świata karate. No tak, nie tylko Ciężka ja, to była droga? Również. Ciężka to była droga ku temu? No to jest taka Cały czas jest. ciężka. Cały czas jest. Tak, Cały czas jest. cały czas i to... Karate jest jedno na całe życie. Co wymaga? Co trzeba Przede mieć w wszystkim sobie? wymaga chęci. Trzeba być zafascynowanym, trzeba mieć chęci. Niekoniecznie trzeba wszystko rzucać, żeby zajmować się tylko i wyłącznie karate, bo przecież życie to jest zupełnie coś innego, nie tylko sport. Ale trzeba chcieć, trafić na wspaniałych ludzi, na fajnego trenera, jakim jest Robert, swoją osobą, swoim podejściem i wiedzą przede wszystkim zaraził kupę ludzi. A jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Ja myślę, że z karate to jest tak jak z papierosami. Najpierw próbujemy, bo jesteśmy ciekawi. Potem już nam to zasmakowało i tak trochę dla szpanu, w towarzystwie, przy fajnych dziewczynach pociągamy tego papieroska. Później ktoś nam mówi, że to jest trochę szkodliwe, że takie zaawansowane to może nie tak dużo i próbujemy rzucić. I mogę tutaj autorytatywnie stwierdzić, że rzucić palenie i rzucić karate to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Tak? Dlatego stwierdzam to autorytatywnie, bo sam rzucałem 20 razy. Karate. 20 razy karate? Nie, mówię o papierosach. A, myślałam, że jednak karate. A dlaczego mimo wszystko Śmieję się. Karate nie jest udało takim, rzucić? jest takim samym nałogiem jak wszystko inne. Po prostu tylko jest dużo zdrowsze. Tak bym to A co powiedział. takiego daje Oczywiście karate? już słyszę ten krzyk, gdzie zdrowe karate? Zaraz do tego tłuką się, dojdziemy. biją, Właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Rzucają na ziemię, gdzie tam jest zdrowie. Jest. No ale co to daje tak naprawdę, takie bicie się? No to jest taki pierwiastek męski. Teraz w dobie gender trudno mówić o męskich pierwiastkach, ale my się czujemy mężczyznami i chcemy trochę tej męskiej adrenaliny. Jedni skaczą na bungee, walą głową w trotuar, a my po prostu kopiemy się po głowach. Nie trzeba daleko skakać. To jest oczywiście żart, ja całe życie pojmuję tak troszeczkę z perspektywy dowcipu i świetnie się tym swoim życiem bawię i polecam wszystkim właśnie to, żeby nie ciężko tyrać, zadręczać się i zamęczać, tylko żeby się trochę tym pobawić. I dla mnie to karate stało się metodą na życie. Ono mi dało pozycję, dało mi wykształcenie, dało mi kierunek w życiu, pozwoliło mi To się udało poznać osiągnąć. fajnych ludzi, wychować wielu fajnych chłopaków. Wielu chłopakom wyprostowałem życiorysy dzięki temu, że doświadczyli karate. I myślę, że to jest to, co warto robić. Każdy w życiu powinien mieć jakieś swoje, nie wiem, hobby, konika, swoją, powiem po poznańsku, szajbę. Czyli taki kierunek, w którym podąża. I obojętnie co to jest, ważne, żeby to robić z sercem, od początku do końca i żeby mieć tą pasję. A jak ta pasja się przedstawia, niech powie Paweł. Myśmy się poznali jako młodzi chłopcy, ale on, że ja trenuję karate, dowiedział się wtedy, kiedy byliśmy na studiach. Ja w tym czasie miałem zupełnie inne kółko zainteresowania, to był kolejorz. Piłkarz! Tak. Piłka nożna! Dokładnie, a to dlatego, bo jak chodziliśmy do liceum, jak chodziłem do liceum, to mieliśmy kilku wielkich fanatyków kolejorza. I to były czasy, kiedy kolejorz grał w trzeciej lidze. Wtedy na mecze, pamiętam jak pojechaliśmy kiedyś na mecz do Wałbrzycha, w ilości kibiców 3 osób. Z tego jeden z kolegów wylądował we fontannie, myśmy wywinęli, myśmy chcąc jego bronić, wylądowali na tak zwanym dołku. Meczu nie widzieliśmy oczywiście.
Koledze lumpy schły przez kilka godzin, w końcu nas Barak oczywiście, bo jesteś z Poznania. Proszę Państwa, no Ormą nas mistrzowie z wypuściło. Poznania No właśnie przede o to chodzi, wszystkim. że- Wróćmy I dlatego do tego mistrzostwa. karate później trafiłem, o 2 lata później i może dobrze, że Co tak się się udało stało. osiągnąć dzięki temu Wszystko. karate panom? Wszystko. Wszystko się udało Jeżeli osiągnąć, chodzi o- a na pierwszym treningu było tak, że z racji tej, że znamy się od dawien dawna od takich chłopców, na pierwszym treningu Robert mnie pochwalił. Ja mówię, pochwalił mnie dlatego, bo to jest mój kumpel. To ja mu pokażę, żeby mnie jeszcze raz pochwalił. I trochę z przekory, Wow. trochę dlatego, bo mnie to strasznie... każda dyscyplina świata mi się podobała i próbowałem po troszku, no ale jak w karate udało mi się wejść, to po prostu zatonąłem po same uszy. Za co te medale? Za wysługę lat, tak? Żartuję. Takie te No po najważniejsze prostu, osiągnięcia to panów, to jak? no już chyba więcej w karate zdobyć nie można niż to, co myśmy zdobyli. Ja jestem mistrzem Co to, no świata właśnie, w co to znaczy kumite, czyli w 7 walkach. dan? Ja też nie rozumiem. Ósmy już 8 teraz, nawet. tak. Właśnie mnie uhonorowali Ile 8 jest, danem. ile jest tak naprawdę danów? Tak Jaki naprawdę to jest 10, chociaż w niektórych stylach Amerykanie poszli już dalej, nadają sobie nawet 18 dany. Ale to nie ma większego jak gdyby A w znaczenia. Polsce ilu jest takich 8-danowych mistrzów jak pan? No jeżeli chodzi o nadanie przez Japończyków, to chyba jestem sam. Na pewno w naszym stylu. A później jest paru kolegów, którzy mają tam z jakichś innych federacji, może już nie japońskich, ale można to policzyć na palcach jednej ręki. I tak naprawdę nie wiem ilu w tej chwili. No myślę, że ze 3-4 nas będzie w kraju, jeżeli w ogóle. Ja zażartowałem, że to jest za wysługę lat, ale tak to właśnie jest, Za co że, są właśnie te medale? że stopnie w karate mają określać po pierwsze stopień zaawansowania, czyli przebytą drogę w tym karate, tak się wspinamy jak po drabinie, a po drugie mają informować te kolory pasa na biodrach, mają informować mistrza, z kim ma do czynienia. My często walczymy ze sobą na treningu i jak widzę ucznia z zielonym pasem, no to oczywiście muszę go traktować w odpowiedni sposób, dostosowany do jego poziomu umiejętności. To nie jest żadna frajda, jeżeli facet z czarnym pasem, który ma tam już jakieś, nie wiem, mistrzostwo Polski, czy Europy, czy świata, bierze i okłada pięściami młodego adepta, który nie ma zielonego pojęcia o niczym, a relacja między trenerem a uczniem powinna być taka, że trener pozwala temu uczniowi się rozwijać, bo to właśnie o to chodzi, żeby on też po tej drabince się na górę wspinał. I taka jest rola tych pasów na biodrach, że one nas informują, aha, ten chłopak ma ten poziom, ten ma ten. Oczywiście to różnie to bywa w różnych szkołach, w różnych federacjach i stowarzyszeniach, dlatego, że tak jak z maturą. Inna jest matura gdzieś tam, nie wiem, nie chcę tu urazić żadnej miejscowości, ale powiedzmy w Cigacicach Dolnych, tak, a inna matura... Czy to są poszczególne organizacje, które właśnie, wyróżniają... liceum. I wszyscy w Polsce mamy maturę, ale właśnie jest taki program, który mówi matura to bzdura i widać, że niektóre matury się nie sprawdzają. I te niektóre kolory pasów, czy tam te dane też się nie sprawdzają w praktyce. Różnie to bywa. Ja akurat należę do tych ludzi, którzy nie muszą się wstydzić za swoje umiejętności, za swoje możliwości i dążę całe życie do tego, żeby moi uczniowie też z dumą mogli te pasy na biodrach nosić i obojętnie gdzie się pojawią, w którym zakątku świata, to każdy widzi, że to są ci ludzie z tej dobrej szkoły i że to jest dobra polska robota. Tak bym to powiedział. Poza tym my właśnie- zawsze Polacy uważamy, że my jesteśmy jacyś gorsi, gorsza nacja. I wielokrotnie zdarzało się, że jeszcze w czasach innego ustroju panującego w naszym kraju, jak wyjeżdżaliśmy za granicę, to mówiliśmy, nie, my te nasze stopnie to takie są nie do końca dobre. Nie do Tymczasem końca jechaliśmy, my mieliśmy określały pasy jeszcze właściwy wtedy, nie poziom. mieliśmy mistrzowskich pasów. Jechaliśmy z brązowymi pasami, z niebieskimi niektórzy i patrzymy, gdzie są Belgowie, Holendrzy i oni mają czarne pasy, czyli już stopnie mistrzowskie, a my jesteśmy technicznie o wiele bardziej od nich zaawansowani, o wiele lepsi. To nas czyli podnosiło jest tam i mówiliśmy, że jednak to karate, które robimy u nas w kraju, jest na bardzo dobrym poziomie i to zawdzięczamy tym, którzy nas szkolili cały czas, Wróćmy prawda? na chwileczkę jeszcze właśnie do uczniów, bo w obecnych czasach, przynajmniej chociażby ja czy moi znajomi, najczęściej i najłatwiej nam posłać nasze dzieci na piłkę nożną. Najbardziej rozpowszechniona, a efekty w piłce nożnej wiadomo są jakie są obecnie. ja nie myślę. Kariera nie jest aż tak, aczkolwiek karate, dlaczego nie posyłają właśnie na karate? Jest ono popularne, przychodzą, widzicie coraz większą ilość uczestników na zajęciach? Karate jest popularne i to bardzo, bo tak naprawdę myślę, że po piłce nożnej to jest druga dyscyplina w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę uprawiających. Ponad 60 tysięcy zrzeszonych. Natomiast tak, Czyli trzeba wziąć jest pod uwagę, że popularna. karate w Polsce jest stosunkowo młode do piłki nożnej. Tak? Piłka nożna jest w tym kraju gości o 50 lat dłużej, czyli tradycja. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka,
że ludzie w dzisiejszych czasach szczególnie chcą dla swoich dzieci i młodzieży kariery. Każdy rodzic uważa, że ma skarb w domu i to jest słuszne podejście, no bo to jest jego skarb, tak? I chciałby, żeby on był taki jak Lewandowski, jak tam, nie wiem, Ronaldo czy inny, ale tych Ronaldów i Lewandowskich to jest na 100 000 jeden, tak? A po drodze giną wszyscy inni. Natomiast co daje karate? Karate może nie daje, na pewno nie daje takich pieniędzy jak piłka nożna, bo u nas się nie płaci za nic, tak? To my płacimy. To my płacimy za to, że trenujemy. Po drugie, bardzo chcemy, ale po trzecie, ja nie znam na przykład 75-letniego piłkarza, który by przebiegł boisko, nawet w poprzek. A u nas dziadek, który ma 75 lat, jest naszym mistrzem, bo mój mistrz miał dokładnie tyle lat, kiedy odchodził od nas i zmarł 3 dni po ostatnim swoim treningu. Prowadził międzynarodowe zgrupowanie we Francji, w Paryżu i potem zasłabł, bo miał Witalność, chorobę i długowieczność. 3 dni później zmarł. Teraz byłem w Stanach Zjednoczonych w czerwcu u mistrza, który ma 83 lata i nauczyłem się od niego kilku nowych technik. Więc ja bym chciał widzieć i daj Boże każdemu piłkarzowi w wieku 82 lat, żeby przebiegł raz boisko w poprzek. Panowie piłkarze, życzę wam tego z całego serca. Rodzice, przykładowo, którzy chcieliby posłać na karate, mają do wyboru różne rodzaje. Jak się w tym odnaleźć? Jak zdecydować się na właściwe i właśnie te, które jest nam potrzebne? Jest takie powiedzenie brzydkie, że każdy, nie będę wymieniał nacji, żeby nie być tutaj posądzony o coś tam, ale każdy sklepikarz swój towar chwali, tak? To jest zmodyfikowany dowcip. No i my też jesteśmy sklepikarzami, którzy chwalą swój towar. Ja uważam, że najlepiej opracowanym stylem karate na świecie, najbezpieczniejszym i najlogiczniejszym i najrozsądniejszym jest ten styl, który my uprawiamy. Czyli? To jest karate Shotokan. Oczywiście podniosą się głosy, nieprawda, bo my to. Nie. To jest styl, który opiera się na tym, że robimy wszystko na serio, natomiast w walce nie wolno zadawać prawdziwych ciosów, tylko trzeba je kontrolować. Czyli ja muszę uderzyć z pełną siłą, z pełną szybkością i zatrzymać pięść na milimetr przed twarzą partnera. I to jest to, co nas wzbogaca, czyli samokontrola. Ja nie mogę go kopnąć i uderzyć. Każdy ruch, każdy cios musi być kontrolowany. Oczywiście zdarzają się od tego odstępstwa. Czyli też taka samoświadomość. No tak, no karate jest drogą. My mówimy karate do, czyli droga przez całe życie. Samodoskonalenie, samoświadomość, samokształcenie, samowychowanie. Wszystko, co robimy z myślą o tym, żeby z dnia na dzień być coraz lepszym. A jak takie dziecko przyjdzie do domu, to nie będzie chciało się wyżyć na takim braciszku dzieci młodszym? mają swoje W pierwszym pomysły. miesiącu na pewno będzie chciało, ale to Popróbować tak jest, ciosy? że największymi karatekami są ci, którzy ćwiczą najkrócej. Ale wraz ze stażem treningowym ta chęć walki, ta chęć udowodnienia zupełnie upada, gdyż na treningu są takie możliwości, że można się, powiem w cudzysłowie, wyżyć, że każdy ma dosyć i na pewno na zewnątrz, mając chociażby świadomość swojej większej wartości i swoich umiejętności, no nie będzie szukał ani zwady, ani zaczepki. Poza tym, uzupełniając to, co powiedział Robert, chciałem jeszcze dodać, że karate to nie tylko siła, to nie tylko tężyzna fizyczna, to również pewien sposób wyciszenia, relaksacja, ćwiczenia No właśnie, medytacja oddechowe. I to, co także. pani powiedziała, to, co powiedziałaś, czym jesteś zafascynowana, że w starczym nawet wieku, po 70 można ćwiczyć i na całkiem przyzwoitym poziomie fizycznym, to wynika z tego, że te ćwiczenia oddechowe przede wszystkim doskonale wpływają na ludzi w każdym wieku. Paweł, przepraszam, a my na bądź co dzień poprawny polityczny. Nie ma starczego wieku. Jest po prostu młodzież inaczej. młodszy inaczej. Ile by Młodszy zajęło inaczej. czasu, gdyby taki laik przyszedł do Was i chciałby startować w zawodach? E, Ile to by wymagało trudno pracy z powiedzieć, jego strony? dlatego że Ja bym nie mówił, że startować w zawodach, bo startować może po tygodniu, Nawet. ale poniesiesz sromotną porażkę. Bo to jest tak, ja wiele lat temu pracowałem na uczelni poznańskiej, na AWF-ie pracowałem przez 29 lat, ale wiele lat temu przyszedł, będąc na godzinach na pływalni, kiedy można było, pracownicy mieli udostępnioną pływalnię, można było sobie popływać i nagle poszła plotka, Artur Wojdat przyszedł. On wtedy był studentem Wydziału Turystyki i Rekreacji, studiował również w Stanach Zjednoczonych, tam trenował w Mission Viejo i podczas wizyty w Poznaniu przyszedł. I ja mówię, Wojdat, no to zobaczymy, jaki on jest mocny, a poza tym, jaki ja jestem mocny. Stanąłem przyczajony na skraju basenu i mówię, to ja z nim się zmierzę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy ja wtedy płynąłem najszybciej w życiu, bo już nigdy w życiu tak szybko nie płynąłem, tyle, że po 15 ruchach ja się na Wronieckiej zachłysnąłem, stanąłem w basenie, a Wojdat zdążył przepłynąć, wrócić i już mnie dublował.
I to jest właśnie porównanie zwykłego śmiertelnika z zawodowcem, z profesjonalistą i w karate byłoby tak mówiąc samo. Poważnie, ile trzeba było, że tak powiem, trenować, żeby osiągnąć pewien poziom w karate? Jak często by wymagało też treningu? Żeby osiągnąć pewien poziom w karate, to przede wszystkim trzeba przyjść na trening. I po 10 minutach ma się już pewien poziom. Tylko pytanie, co to jest ten pewien poziom i w którym kierunku dążymy i do czego idziemy. Bo jeżeli ktoś przychodzi na karate po to, żeby nauczyć się bić albo tam, nie wiem, spuścić manto koledze z klasy, to lepiej niech gra w piłkę nożną. Będzie mniej szkody i w piłce, i w karate, i w jego życiu, tak? Bo w piłce nic nie zdziała, bo nic nie zdziałali już od 30 lat, także nic się tam nie zmieni. Zepsuć się nic nie da, no bo piłka jest okrągła i to będzie problem, chyba że się ją przebije. Natomiast jeżeli ktoś ma taką motywację do karate, to lepiej, żeby nie przychodził. To od razu mówię, karate jest dla ludzi inteligentnych. Często też rodzice właśnie wysyłają dzieci, które mają tak zwane i teraz popularne ADHD. Tak? Tak, no. Czy to właśnie nie wywołuje jeszcze większej jakiejś agresji? Nie, ja myślę, że nie, bo jak to działa? jeżeli Czy to nie bardziej wycisza? Właśnie jeżeli się dostarczy odpowiednią dawkę ruchu takiemu dziecku, które jest nadpobudliwe, no to tak jak powiedział Nietzsche, człowieka poczciwego od bandyty odrobina wysiłku obu tych ludzi wyrównuje. I oczywiście Nietzsche nie jest popularnym filozofem, dlatego że mocno na nim Hitler się wzorował, ale jako filozof miał bardzo ciekawe stwierdzenia. I ja właśnie myślę, że to tak jest, że jeżeli dołożymy wysiłku, dołożymy działań i człowiek się zmęczy, to bez względu na to, co było w jego psychice, zanim zaczął działać, jest po prostu ciężko zmęczonym człowiekiem. Bateria I wtedy do niego dociera, że tak naprawdę w życiu nic nie jest mu dane na zawsze i nic nie jest jego własnością. Jedynie jego własne życie. I w tym momencie ci ludzie zaczynają myśleć, tak? Poprzez wysiłek, poprzez przejście jakiejś takiej bariery własnych ograniczeń, zaczynamy osiągać inne spojrzenie na świat. I myślę, że to jest ten cenny element treningu karate. I tam nigdy nie ma końca, bo mecz piłkarski się kończy po strzeleniu bramek i 45 minutach. Karate to jest się nie kończy. Wewnętrzna praca ze sobą. Ja powiem może taką anegdotę. Mój mistrz, którego wspomniałem na początku, pan Taiji Kase, jak przyjechał pierwszy raz do Polski, zadziwiał nas swoimi różnymi takimi sytuacjami i podejściami. I powiedział kiedyś coś takiego, że w karate nie ma limitów. Nie ma. Po prostu on codziennie schodzi do swojej piwnicy i ma swój określony rytuał, który musi wykonać. Taka jest deska do uderzeń, makiwara, i on w nią wali 1500 razy. Ja po tam, nie wiem, 10 czy 15 uderzeniach już bym sobie odpuścił. A dzisiaj robię podobnie. Idę na dojo i też, ale po prostu przekazał nam tą wiedzę. Ciężka praca. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie? Jakie cechy powinien mieć dobry karateka? Z charakteru. Powinien być człowiekiem, myślę, to wszystko. Normalnym człowiekiem. No. Czyli nie ma jakichś pewnych wymogów, nie wiem, elastyczny, wysportowany, silny. To mówię, to jest 70% nie ma, bo w praca. sporcie ostatnio zwykło się uważać, że poszukujemy modelu mistrza. A tymczasem jak pojedziemy na jakiekolwiek zawody, oczywiście siatkarze to muszą mieć co najmniej tą średnią wzrostu troszkę wyższą od przeciętnej. Ale jeżeli spojrzymy na jakąkolwiek, czy koszykarze zresztą też, ale na jakąkolwiek dyscyplinę, to widać chudych, grubych. Najlepszym rozgrywającym w lidze koszykówki w historii Polski był Washington. W polskiej. Kent Washington. Nie, w polskiej w Lublinie grał. Był nasz kolega Geniu Kijewski, najniższy koszykarz w Polsce. Można, jest to, czyli nie ale możemy ja tak chodziłem z naprawdę nim do szkoły zdefiniować. podstawowej, Wszyscy pamiętam, jesteśmy... my wszyscy szliśmy grać w piłkę i gdzieś tam, za przeproszeniem, grać na gitarze w krzakach dla dziewcząt, a Geniu miał z bednarki takiej od beczki zrobioną obręcz dookoła, z deski jakieś taką przybitą tablicę, biegał w koło z piłką i rzucał do kosza. Czyli tak naprawdę to wszystko to jest ta Będąc determinacja. w szkole podstawowej, Praca. oczywiście. Determinacja. Praca i chęć. Jeszcze raz praca. Pięknie właśnie tutaj pan to ujął, że 70% wszystkiego to jest ciężka praca. Tak, ale trzeba mieć cel, bo ja uważam, że ciężka praca bez sensu, bez celu, bez planu nie daje żadnych efektów. To jest jeszcze bardziej zgubne niż praca w kamieniołomach, tak? Bo musimy sobie najpierw uzmysłowić, czego my tak naprawdę chcemy i czego oczekujemy po tym karate. Ja na początku przyszedłem do karate, bo byłem słaby, chudy
i próbowano ze mnie zrobić podwórkowe popychadło, a to kompletnie nie licowało jak gdyby z moim przekonaniem wewnętrznym. Chciałem być dumny, byłem wychowany matka mnie zawsze tam podbudowywała jakimiś literackimi postaciami pana Wołodyjowskiego, Winnetu, Robin Hooda i różnych innych bohaterów, których się wciska młodym ludziom, żeby byli dumni z tego, kim są. Ja przepełniony tą taką wiedzą o tych bohaterach, chciałem być podobny do nich, ale fizyczność za tym nie nadążała. Byłem taki... jakby ktoś mocniej dmuchnął. I wtedy pojawiło się karate. I wtedy pojawiło się karate i ono mi pozwoliło pokonywać te swoje słabości, dorównywać krok po kroku do tych moich ideałów. I tak powoli. Lata mijały. Na same zakończenie, dlaczego rodzice powinni właśnie wybrać karate, a nie na przykład tradycyjną piłkę nożną? Dla swoich dzieci, jako zajęcia tuż po szkole. Bo jest sportem, który ogólnie rozwija. Dobrze. Wszechstronny. To ja może powiem inaczej. Pan doktor nie użył porównań naukowych, ale przeprowadzono w latach 80., w połowie lat 80. dogłębne badania. W Instytucie Sportu w Birmingham przeprowadzono badania, w których uwzględniono podstawowe cechy rozwoju organizmu ludzkiego, tak to nazwijmy. Wydolność, szybkość, siłę, budowę mięśniową, kardiologiczne możliwości organizmu i karate uplasowało się na 3. miejscu po gimnastyce olimpijskiej i po tańcu klasycznym. Proszę. A piłka nożna w ogóle się nie sklasyfikowała w pierwszej 30. Czyli jednak W karate ogóle się nie załapała, więc jeżeli patrzymy na wartości, wartości, jeżeli patrzymy na bezwzględne, na namierzalne wartości rozwoju ciała, to nie ma lepszej dyscypliny jak taniec, gimnastyka i karate. Pływanie. Potem pływanie długodystansowe, Jeszcze to różne inne, wioślarstwo też rozwija ogólnie. Natomiast nikt podczas tych badań nie uwzględnił tego aspektu, o którym już powiedziałem. Możliwości długości uprawiania danej dyscypliny sportowej. Nie znam tancerza po 40, czy akrobaty, czy gimnastyka, który po 40 brałby czynny udział w zawodach sportowych, czy nawet w seminariach, który by wykonywał ewolucję wtedy, kiedy był mistrzem świata. A u nas mistrzowie świata, proszę, Paweł po 50, ja już 6 dych i niesamowite, mistrzowie drodzy świata. rodzice, w tym roku szkolnym I moi drodzy, obowiązkowo. i mamy energię, chce nam się żyć i nie Mamy musimy, plany na przepraszam. przyszłość związane plany. z karierą zawodową. Mamy Jeszcze- plany na przyszłość, to jest I najważniejsze. realizacji tych planów właśnie Państwu życzę, a rodzicom w tym roku szkolnym polecam, aby jednak przemyśleli swój wybór co do zajęć pozaszkolnych. Może właśnie karate. Dziękujemy bardzo za rozmowę i za Dziękuję możliwość bardzo. zaprezentowania naszej dyscypliny i myślę, że najlepiej Zapraszamy jest na się salę. przekonać samemu. Najlepiej się przekonać samemu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Chcesz być na bieżąco z inspirującymi rozmowami i odkrywać fascynujący świat karate? Jeśli tak, to będzie nam niezwykle miło, jeśli polubisz ten filmik i zasubskrybujesz nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych wartościowych treści, a my będziemy wiedzieć, że nasza praca sprawia Ci radość i jest dla Ciebie przydatna. Dołącz do naszej karatecznej społeczności.